no to jeśli majątek jest wart długom, no to oni są właścicielami planety. Mam wrażenie, że jakby wspólnym mianownikiem, do kogo przychodzi majątek, jest system bankowy koniec końców, bo to różnymi ścieżkami, ale trafia do systemu bankowego. Kto wie, czy trzeba by to dobrze policzyć, ale czy oni nie są właścicielami planety obecnie całej tak naprawdę, bo mogą być przez zadłużenie na poziomie instytucjonalnym, prywatnym i państwowym, i jeśli by dobrze je podliczyć, to może być tak, że to jest więcej niż wartość wszystkiego, co jest na planecie, więc... A to zadłużenie wierzycielami są instytucje finansowe i banki najczęściej. Banki centralne, banki komercyjne. No to jeśli majątek jest wart długom, no to oni są właścicielami planety. I księgowo to zrobili, bo oni nie stworzyli, rozumiesz, to jest o tyle cwane, że to oni nie zbudowali tego wszystkiego i są właścicielami. Tylko wpędzając właśnie w długi, które narosły do poziomu wartości majątku, stali się jakby pośrednio właścicielami. Pytanie, czy będą potrafili wyegzekwować. Jeśli tak jest, tak może być, że to się zbliża. Wartość, suma długów zbliża się do sumy majątku na świecie. Pytanie, czy będą w stanie wyegzekwować i czym to się skończy. Jeśli będą w stanie wyegzekwować, to wyobrażam sobie taką sytuację, że płacimy za wodę z własnej rzeki, Grecy tak mają teraz, że płacą Niemcom za wodę z własnych rzek. Brzmi to przekomicznie. Brzmi to przekomicznie, no ale to jest zawłaszczenie, przejęcie za długi kraju. Zostali wpędzeni w długi, pożyczane im było ponad miarę, wiadomo było, że tego nie spłacą, a teraz na poczet spłacenia tego zadłużenia księgowo wykreowanego zabierane są realne rzeczy. Lasy, woda, fabryki, lotniska, porty i tak dalej. Coś, co ma wagę, jest trójwymiarowe, realne, za cyferki, które były w komputerze. Majstersztyk. Dlaczego człowiek człowiekowi gotuje tak skomplikowany los? Bo człowiek chce, żeby inny człowiek na niego pracował. Wielu ludzi chce kołacze, a nie chce pracy. I jak to zrobić? No, trzeba znaleźć taki sposób formalny, żeby móc żyć w luksusie na czyichś barkach. I stąd takie rozwiązania się pojawiają. Nawet jeśli się nie łapią na kredyty prywatne, bo nie zadłużają się prywatnie ponad miarę i w ten sposób nie stają się niewolnikami, to zadłużono ich firmy, w których pracują, i ich państwa, w których żyją. Więc nawet jeśli ktoś prywatnie powiedział nie, to i tak firma czy państwo, w którym żyje, jest ponad miarę zadłużone, a on pośrednio, bo on będzie musiał być opodatkowany, bądź w firmie jego efektywność będzie musiała być wyzyskana w tym stopniu, żeby móc spłacać te długi. Tam często już na dzisiejszym etapie to nie chodzi o spłacenie długów, tylko o podtrzymywanie cyrku, o podtrzymywanie gry, o spłacanie odsetek samych, o kopanie piłki dalej. Bardzo często już nikt nie myśli o spłaceniu całego długu.